Minęło 15 miesięcy od kiedy przylecieliśmy na Filipiny. Po takim czasie pozytywne cechy bledną, a w oczy coraz bardziej rzucają się mniejsze lub większe wady i dotyczy to każdego państwa, w którym jesteśmy za długo. Pandemiczne Filipiny męczą i przytłaczają. Podróżowanie po nich jest uciążliwe i problematyczne. Właśnie dlatego zbawieniem można nazwać naszą wyprawę do Tubataha. Tubataha to wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO rafa koralowa o powierzchni 100 000 km². Jest ona domem dla 600 gatunków ryb, w tym kilku rekinów oraz wielu gatunków ptaków i koralowców. Ogromna bioróżnorodność tego miejsca przetrwała głównie dlatego, że jest ono położone z dala od lądu i ludzi. Poza odległością rafę tę chronią również strażnicy Parku Narodowego, którym zdarzyło się na przykład zatopić chiński kuter rybacki kręcący się po okolicy. Zabiorę was dzisiaj w podróż do Tubataha, jednego z największych skarbów Filipin, na tyle ważnego dla tego kraju, że został on umieszczony na banknocie o najwyższym nominale – 1000 peso filipińskich. Wskutek pandemii od marca 2020 roku do Tubataha nie popłynęła żadna zorganizowana wyprawa nurkowa. Jesteśmy więc pierwszą łodzią z turystami, jaka tam dotrze. I jak się później okaże, na razie ostatnią. Przed nami kilkunastogodzinna podróż do miejsca, o którym do tej pory marzyłem, patrząc na mapę. Za chwilę wypłyniemy na środek Morza Sulu, z dala od cywilizacji i ludzi, i będziemy w tym miejscu przez 6 dni, nurkując i podziwiając podwodny świat. Jest późne popołudnie w mieście Puerto Princesa na wyspie Palawan i czekamy na zielone światło do drogi. Słuchajcie, o tym jak odległym kierunkiem teraz jest Tubataha, niech świadczy fakt, że to jest pierwsza łódź od 14 miesięcy, która tam płynie, co już wam zresztą przed chwilą powiedziałem, ale jeszcze lepsza ciekawostka jest taka, że zabieramy ze sobą kilku żołnierzy, dlatego że nic tam nie płynie i to są żołnierze, którzy zmienią tych, którzy tam siedzą od roku. Czyli właściciel tej łódki dogadał się tak, że zabierze żołnierzy tam i przywiezie tam tych, którzy tam są, później do Puerto Princesa. Przywiezie, przypłynie, wiecie o co chodzi. Ruszamy, słuchajcie, ruszamy, łódka się za nami ciągnie. Ruszamy na ocean. No cześć, jest 25 mniej więcej, słońce zaszło jakieś 1,5 godziny temu. Wypłynęliśmy w morze otwarte i trochę buja. Są spore fale, zaraz wam pokażę. Przede wszystkim jest przepiękny księżyc, ale najpierw pokażę wam falę. Schodzę na dół. Ciemność na statku. Nie wiem jak wy, ale ja się jarał na maksa. Otwarte morze. Jest ciekawie. Chodźcie zobaczyć księżyc. Tam jest morze. My idziemy do przodu. Oh, here comes the cameraman. Oh, gosh. Don't check that over the edge, dude. That'd be it. I can see you like diving over the side there. Przed nami trasa o długości 165 km, którą planowaliśmy pokonać w 10 godzin. Dość duże jak na tę porę roku fale spowodowały jednak, że dotrzemy znacznie później. Jest 5:41 i zaraz będzie chyba wschodzić słońce. Tak to wygląda tutaj. A my chodźmy na zewnątrz. Wygląda mnie ciekawie, bo i noc mam ze sobą nieciekawą. W sumie do późno siedziałem, powiedzmy do północy i patrzyłem na księżyc, który rósł przed nami na niebie. Słuchałem sobie muzyki i myślałem o życiu. Dawno nie miałem takiego momentu w swoim życiu, że siedzę i nie mam internetu przy sobie i mogę pokontemplować. I muszę przyznać, że nawet muzyka lepiej smakowała. No w każdym razie i tak się strogo nie wyspałem w związku z tym, że mamy łóżko piętrowe, ja jestem na górze i strasznie skrzypi, gdy się rusza łódź, a wcześniej były większe fale niż teraz. Nie mogłem zasnąć z godzinę, półtorej w ogóle. Trochę wieje, ale mam nadzieję, że będzie w miarę dobrze słychać. To jest w ogóle inna filozofia podróżowania, nigdy o tym nie myślałem na statku. Wszystko musi być poprzyczepiane do ściany, żeby nie pospadało. Wszystko musi być zminiaturyzowane, jak najmniej zużywania słodkiej wody i tak dalej. Ciekawostka jeszcze taka, że tam na dole wcześniej przyczaił się ptak. Leciał obok łodzi po prostu, leciał, aż w końcu usiadł i siedział z dobre 2 godziny. To było w nocy, zanim poszedłem spać i odpoczywał, taki czarny ptak. Później poleciał dalej. Druga ciekawostka jest taka, że nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nie wiem, czy tak jest na wielu statkach, czy też jednostkach pływających, bo to często jest tak jak tir, to nie jest tir, tylko pojazd ciężarowy jakoś tak, to może to jest jednostka pływająca zamiast statku, nie przygotowałem się pod tym względem.
W każdym razie, że te poręcze są tak nisko, że gdyby po dobrej imprezie iść do kajuty, to można wylądować w morzu i prawdopodobnie odejść z tego świata w związku z tym. Wschód słońca jest już naprawdę rewelacyjny, także zobaczcie. Ja dawno nie widziałem wschodu słońca, myślę, że ponad rok. Ten wschód słońca zapamiętam na długo. Oglądaliśmy go z facetami ze Straży Przybrzeżnej, którzy mieli trafić do Tubataha na przynajmniej kilka miesięcy. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Specjalnie nie wziąłem kawy, powiedziałem sobie, że jak nie będzie kawy, to zrobię sobie odwyk. No ale jest. No ale na odwyk jeszcze przyjdzie czas. Odwyk od kawy to nie jest nic pilnego. Dochodzi 9 rano, w związku z tym, że w nocy były dosyć spore fale, to mamy opóźnienie i nawet kapitan mówi o tym, że być może zostaniemy jeden dzień dłużej, żebyśmy zrobili normę nurkowań. Chcę wam coś pokazać, bo zwolniliśmy bardzo teraz i przepływamy obok małej wysepki, a bardziej łachy na morzu. Planowo mieliśmy dopłynąć o 6 rano i mieliśmy mieć od razu po małym śniadaniu szybkie nurkowanie, ale jest 9 i dopiero dopływamy do pierwszych raf. Wraz z lądem, z odrobinką lądu i w związku z tym, że zbliżamy się do Tubataha, pojawiły się też ptaki, jest ich dosyć sporo. Obecność ptaków na niebie zrodziła też pewne pytania, które zadałem moim współpasażerom, a mianowicie chodzi o to, skąd te ptaki tutaj biorą wodę. Teorie, jakie mamy my, domorośli, biolodzy, a właściwie biologiczne nieuki raczej można powiedzieć, są następujące. 1. Z ryb. 2. Z deszczu, ale w sumie jak jest pora sucha, to nie ma to za bardzo sensu. 3. Piją bardzo rzadko nad lądem i potrafią wytrzymać sporo czasu bez wody i po prostu tutaj tylko jedzą. 4. Mogą polecieć wysoko w niebo i pozyskać wodę w jakiś sposób z chmur. Prawdopodobnie teraz na dole napiszę, albo może nie napiszę, może zostawmy tę zagadkę i rozwiążemy ją później. Słuchajcie, jest tak jak nam powiedzieli, że zanim dopłyniemy do tych atoli, które już widzimy, to przejmie nas łódź Coast Guardów, czyli Straży Przybrzeżnej. Zaraz zobaczymy. Znaczy widzę ją, że płynie, więc zaraz wam pokażę. O. Ogólnie Tubataha jest dosyć dobrze strzeżona właśnie przez Straż Przybrzeżną. Pilnują tego, wiedzą, że jest to skarb narodowy i wiedzą, że trzeba chronić faunę i florę, która się tu znajduje. Traktują to na tyle poważnie, że doszło do sytuacji, że chiński kuter, który łowił ryby tutaj na terenie tego Parku Narodowego Tubataha, został ostrzeżony, że ma opuścić terytorium. Nie zareagował, został ponownie ostrzeżony i za 3. razem powiedziano, że mają opuścić łódź, dlatego że łódź zostanie zatopiona i doszło do zatopienia, a kapitan tej łodzi do dzisiaj jeszcze jest w więzieniu. I to mi się podoba. Naprawdę jest tyle morza i oceanu. Można zostawić takie miejsce w spokoju i nie łowić tutaj ryb. Oczywiście wiemy, dlaczego to robią, dlatego że tam, gdzie łowią, już ryb nie ma, bo zostały wyłowione. Połączona baza Straży Przybrzeżnej i Rangersów, czyli ochrony Parku Narodowego Tubataha, to miejsce, którego na pewno nie odwiedzimy. W dobie pandemii ludzie nieufnie patrzą na przybyszy. Baza to dla nas teren no-go. Okej, jeżeli tak to wygląda bez słońca, to zastanawiam się, jak będzie ze słońcem. Speedboat na lang, naputol na yung pinakano. Weszliśmy na dach i zobaczcie. Zerwała nam się końcówka liny i speedboat ma podpłynąć, żeby podłączyć coś tam. Mają jakąś końcówkę chyba. To jest nasza ekipa nurków. Cała ekipa prawie. A to jest Tubataha. Te rafy się ciągną tam daleko. Natomiast tam się mieści zarówno baza Rangersów, jak i biuro po prostu Tubataha i normalnie można było tam pójść i kupić jakieś koszulki, jakieś pamiątki, no ale niestety teraz w związku z pandemią jest to zamknięte. Zobaczcie, ta rafa jest tak ogromna, nie widać, gdzie się kończy. Dowiedziałem się, że tutaj mamy mieć tak zwany check dive, czyli po prostu sprawdzające nurkowanie, żeby zobaczyć, jaki jest nasz poziom. No cóż, bądźmy szczerzy i nie ukrywajmy, że ja jestem świeżo upieczonym advancem, czyli mam na pewno najmniejsze doświadczenie tutaj, a później mamy popłynąć, nurkować w jakimś innym miejscu. A tymczasem idziemy na obiad.
Pierwsze nurkowanie to swoiste obwąchiwanie się w ramach ekipy nurkowej. Mimo że do tego wyjazdu do Tubataha wymagane było doświadczenie minimum 50 nurkowań i stopień zaawansowany advanced, trzeba sprawdzić w praktyce, jak każdy z nas czuje się pod wodą, jak sobie radzi. To, co od razu mnie zaskakuje, to niesamowita przejrzystość wody, doskonała widoczność i sporo światła docierającego na 20-30 metrów. To, co widzicie, to typowe dla Tubataha ściany korali, wysokie na kilkadziesiąt metrów. To tutaj odpoczywają czasem rekiny, które mamy nadzieję zobaczyć. Jesteśmy cierpliwi. To pierwsze z planowanych 20 nurkowań. To są trochę bardziej doświadczeni nurkowie ci tam na dole, no bo wytrzymali dłużej. Ja przyznam, że wróciłem w pierwszej serii 3 osób. No i też w sumie już ponurkowałem sobie i chciałem wyjść. A z tymi nurkami to było tak, że wskoczyliśmy do wody tutaj, popłynęliśmy pod wodą, oczywiście nurkowaliśmy, wylądowaliśmy gdzieś tam. Powiedziałbym, że z 300 metrów stąd i stamtąd zabrała nas łódka tutaj. Fajnie to jest zorganizowane, bo oni wnoszą sprzęt, organizują wszystko, powietrze, później butli na kolejne nurkowanie i tak dalej. Kto był, ten wie, kto nie był, to się dowie. Myślę, że większość osób nie nurkuje, także może to być ciekawe. Mamy drugą 20 i w sobie na dzisiaj były zaplanowane 4 nurki, ale może się skończyć na 2-3. Wcześniej nurkowaliśmy na tych rafach tam, z tamtej strony, a teraz niedługo idziemy tam, na te rafy. Jedyna lipa, jaką odczuwam w związku z moim przygotowaniem sprzętowym do tej wyprawy, jest taka, że mam jedynie GoPro do nagrań pod wodą. Byłoby genialnie mieć wodoodporną obudowę do tej kamery. GoPro to jednak przede wszystkim nie możesz zoomować, a po drugie ma mniej światła, no i ogólnie jakość jest słabsza. Ale jak będzie coś ciekawego, to i na GoPro fajnie wyjdzie. Jeżeli będzie blisko, albo jeżeli będzie dalej i będzie wystarczająco duże. A my jesteśmy tak w ogóle teraz nad kabiną kapitana, zobaczcie. Tam jakieś kompasy siedzą, różne inne tematy na dole. Woda w Tubataha jest nie tylko przejrzysta, ale i bardzo ciepła. Od pierwszego do ostatniego dnia nurkowałem bez pianki, jedynie w spodenkach i podkoszulku. Było mi delikatnie chłodno tylko momentami, głównie w głębszych partiach wody, gdy trafiłem na chłodny prąd. Nic dziwnego, temperatura wody o tej porze roku to od 26 do 30 stopni Celsjusza. Mamy za sobą drugie nurkowanie. Miały dzisiaj być 4 nurkowania, ale w związku z tym, że późno przypłynęliśmy, no to były tylko 2 i później mamy nadrobić. Któregoś dnia mamy zrobić 5 nurkowań zamiast 4 i to się wydarzy 2 razy i w ten sposób te 2 brakujące nadrobimy. Drugie nurkowanie było spoko, aczkolwiek pierwsze wydaje mi się, że jednak było ciekawsze, dlatego że było mniej, ale większych ryb. No w każdym razie nasz kapitan powiedział, że to dopiero wstęp, to taki test dive tak naprawdę, żebyśmy się wgryźli w temat nurkowania i jutro mamy płynąć do jakiegoś fajnego dive spotu. Czekamy na zachód słońca, zaraz będziemy jeść kolację i oczywiście pokażę wam ten zachód słońca. A zapomniałbym jeszcze taka ciekawostka, że rangersi, którzy są tam, nie chcieli zaakceptować Coast Guardów, których przywieźliśmy ze sobą, bo się okazuje, że to nie rangersów, tylko Coast Guardów tutaj przypłynęliśmy. No w każdym razie skracając, mają tu jakiś mały konflikt wewnętrzny i jest problem z tym, żeby ich zostawić. Okazuje się, że rangersi z Coast Guardami tutaj nie najlepiej ze sobą żyją. Taka insiderska ciekawostka. W ogóle wyobraźcie sobie być zesłanym do takiej bazy na kilka miesięcy do pracy. To jest cudowne miejsce, można ponurkować, jest mnóstwo ryb, które są pod ochroną, ale gdybyście musieli tu być przez 3 miesiące bez internetu i bez cywilizacji, to myślę, że może się to znudzić. Przepięknie to wygląda, przepięknie. Dobra, idę na dół. Konflikt między Strażą Przybrzeżną a ochroną Parku Narodowego to klasyka gatunku w wykonaniu ludzi. Kto by pomyślał, że na takim odludziu pośrodku niczego, a może nawet w raju, znajdziemy to, od czego uciekaliśmy.
Nadchodził wieczór, a zwiastował go nieubłagalnie typowy dla Filipin przepiękny zachód słońca. Tylko tutaj widuję takie zachody słońca z ogromną ilością kolorów i chmur. Jest kolejny dzień rano i płyniemy na kolejny dive spot. Podobno będzie ciekawy. Mamy popłynąć do miejsca, gdzie być może będzie rekin wielorybi. Nie ma 6, jest wschód słońca, który wygląda tak. To znaczy to jest odbicie wschodu słońca, a z drugiej strony powinno być słońce właśnie. Morning! Ale ja wyglądam. Także wszystko idzie zgodnie z planem. Zostaliśmy obudzeni na briefing tak zwany. Zresztą opowiedzą o tym, jakie będzie dokładnie nurkowanie, bo zawsze trzeba opowiedzieć. Zawsze przed nurkowaniem przedstawiony jest jego plan mniej więcej, jakie są założenia, na jaką głębokość można zejść, kto jest czyim liderem, kto z kim razem płynie i tak dalej. Mój współlokator powiedział mi, że chrapie bardzo, więc może Igna nie ściemniała. Watch out. Yeah, if I point my finger on the blue water, meaning there's something special on it. Okay? I don't want to use my banger. Just listen. If you heard that, okay, means follow first my finger pointing. Panowie wypłynęli łodzią, żeby sprawdzić, jakie są prądy, ale buja. Z tego co widzę i z tego co mi mówili, prąd jest dosyć mocny, więc jest szansa, że będzie tutaj rekin wielorybi. Rekin wieloryby, mimo tego, że jest ogromny, jest niegroźny, żywi się planktonem, nie jest mięsożercą. Może przytłaczać jego wielkość, dlatego że najmniejsze samce mają, z tego co się orientuję, około 8 metrów. Nie przygotowałem się, a teraz już nie dam rady się przygotować, bo nie ma tu internetu. I rekin wielorybi, wbrew temu, co jego nazwa mówi, to znaczy nie, no w sumie nie wbrew, tylko zgodnie, ale wiecie, można pomyśleć, że jest wielorybem, bo jest spokojny, ogromny, żywi się planktonem, ale nie, jest rekinem. W związku z czym nie wypływa na powierzchnię, żeby nabrać powietrza tak jak wieloryb, tylko siedzi pod wodą, ale lubi się przy tafli wody u góry też czasami pojawić. Zobaczymy, jestem podekscytowany. Jeżeli go zobaczymy, to będzie bardzo udany trip. Już jest sobie bardzo udany i wiem, że będę raczej chciał to powtórzyć. Coś niesamowitego, życie na łódce. Wróciłem jeszcze na chwilę do kabiny, żeby wam nagrać ciekawostkę taką. Powiedział nam przed chwilą tutaj szef nurkowania, że najlepszą techniką na rekina wielorybiego tutaj, żeby go zobaczyć, jest po prostu zanurkować, żeby on zobaczył bąbelki, dlatego że one uwielbiają bąbelki, bo bąbelki są dla nich jak masaż dla ich ciała. W związku z czym jak zobaczą bąble, to i tak przypłyną i będą nad nami pływać. Jeżeli to się wydarzy, to będzie kosmos. Zobaczcie, jaki jest silny prąd, stamtąd tam. To jest związane z tym, że następuje przepływ i świeża woda napływa w kierunku tamtym. I to są idealne warunki, żeby spotkać rekina wielorybiego. Płyńmy więc. Płynęliśmy dosyć szybko, żeby dostać się na krawędź rafy, tam gdzie prąd jest silniejszy i gdzie można spotkać właśnie większe ryby, czyli rekiny lub rekiny wielorybie. Dosyć szybko dopłynęliśmy na 30 metrów i czekaliśmy. To nie jest rekin wielorybi, ale tak, jest to rekin i w przeciwieństwie do rekina wielorybiego nie jest on wegetarianinem. Ale nie jest groźny, przynajmniej w ciągu dnia, bo rekiny polują w nocy. Po dosłownie kilku minutach od rozpoczęcia nurkowania nasz przewodnik pokazał znak oznaczający rekina wielorybiego. Byłem tak onieśmielony tym spotkaniem, że postanowiłem zrobić sobie z nim selfie i zaraz później go dogonić. Nie pomyślałem, że nie mam szans przeciwstawić się prądowi, który szybko niósł nas w jedną stronę, gdy tymczasem rekin wielorybi płynął pod prąd, leniwie ruszając ogromną płetwą. Na tym zakończyło się nasze pierwsze spotkanie. To, co za chwilę zobaczycie, to tak zwany safety stop, czyli przystanek bezpieczeństwa. Wykonuje się go z reguły na głębokości 5 metrów, a długość takiego przystanku dyktuje każdemu nurkowi naręczny komputer, który oblicza, ile czasu potrzeba, żeby azot, który jest częścią powietrza i który wdychamy, wydostał się z krwi i został wydalony przez płuca. Zbyt szybkie wynurzenie się z dużej głębokości może spowodować tworzenie się we krwi i tkankach bąbelków azotowych, co może prowadzić do śmierci. To było coś niesamowitego, Największe wrażenie zrobiło na mnie, jak na początku płynęliśmy i później
Tak jakby lecieliśmy nad takimi koralami i płynęliśmy w głąb na 30-31 metrów, gdzie złapała mnie delikatna narkoza azotowa, bardzo delikatna, ale poczułem się tak fajnie. Spojrzałem na komputer i okej, 31 metrów to jest ta głębokość, kiedy możecie to złapać, no i później ten rekin wielorybi. Podobało nam się do tego stopnia i do tego stopnia chcemy zobaczyć więcej rekinów wielorybich, że zaproponowaliśmy, że zostaniemy tutaj może na więcej nurkowań. Ale szef powiedział, że nie, no co wy, tu jest tyle miejsc do nurkowania, płyniemy gdzie indziej. Możecie zobaczyć też manty, chodźmy gdzie indziej, będzie ciekawie. Trochę mnie niepokoi, że coś mi się zrobiło na ustach, ale nie ruszam tego, bo sam kontakt z morzem 4 razy dziennie podczas nurkowania będzie dla tego czegoś bolesny. Drugie nurkowanie tego dnia odbyło się w tym samym miejscu i miało bardzo podobny scenariusz. Płynęliśmy tą samą trasą od razu na około 30-35 metrów, gdzie spotkaliśmy rekina mięsożercę, również niegroźnego, ale płynęliśmy dalej, szukając naszego rekina wielorybiego. Po kilku minutach spotkaliśmy go i oto przed wami jedno z najbardziej niesamowitych spotkań ze zwierzęciem, jakie miałem w życiu. W tym momencie 10-metrowy rekin wielorybi robi zwrot i płynie w moim kierunku. Starałem się uciec, ale jestem od niego wolniejszy, więc wyglądało to dość pokracznie. Zresztą on też starał się uciec. Na tym ujęciu widzicie mnie po lewej stronie, gdy staram się uniknąć zderzenia z rekinem wielorybim. Dotykanie rekinów wielorybich, podobnie jak innych zwierząt żyjących pod wodą, jest nie tylko nielegalne i niebezpieczne, ale i niemoralne. Szanujący się nurek nigdy nie ingeruje w zastaną pod wodą przyrodę, chyba że chodzi o zabranie śmieci z podwodnego świata. Opuszczamy Black Rock, czyli miejsce położone na południowym atolu Raftu Bataha, gdzie spotkaliśmy rekina wielorybiego i płyniemy do kolejnej, bardzo ciekawej lokalizacji. Także tutaj woda będzie idealnie przejrzysta i ciepła, a podwodny świat będzie pełen życia. Zaraz obok jest latarnia, ale nie mamy teraz czasu na oglądanie jej, bo od razu zaczynamy od nurkowania. To trzecie z 4 nurkowań tego dnia.
Nurkowanie w Tubataha zawsze odbywa się na krawędzi atolu. Zakazane jest wpływanie na lazurowe płytsze rejony będące miejscem schronienia dla młodych ryb i innych morskich zwierząt. Dopiero z drona dostrzegam, że obok sztucznej platformy wysepki z latarnią mieści się przepiękny sandbar, czy jak kto woli łacha piasku pośrodku lazurowej wody. Postanawiam zobaczyć je z bliska. Dookoła mnóstwo ptaków, więc staram się nie zbliżać, aby nie zrobić im krzywdy i nie stracić drona. Dopiero z bliska widzę, co tracimy, nie mogąc popływać w takim miejscu. Może to i lepiej. Niech ten świat zostanie wolny od nas, ludzi. Tak by wyglądał. W sumie na tym obiektywie słabo widać, ale tam jest latarnia i taka platforma sztuczna zrobiona. Coś w stylu wysepki, a tam jest wrak. Jesteśmy po środku morza, słuchajcie. Mamy ze sobą 3 nurkowania, zostało jeszcze jedno. Pierwsze i drugie nurkowania mieliśmy kawałeczek stąd i spotkaliśmy tam przede wszystkim rekina wielorybiego. Prawie mnie uderzył, w sensie, że zawracał i ja byłem na jego trasie i było to coś niesamowitego. Oprócz tego widzieliśmy jeszcze dużo rekinów i setki tysięcy ryb. A przed chwilą mieliśmy trzecie nurkowanie tutaj. No i to nurkowanie to był taki kosmos pod względem ilości ryb, że czułem się, jakbym oglądał największe akwarium, jakie kiedykolwiek widziałem. To były tysiące, dziesiątki tysięcy ryb. Ławice, coś niesamowitego. Rekiny, które obok nas przepływały. Eagle Race, dziesiątki rodzajów przeróżnych ryb, większe, mniejsze, coś niesamowitego. I jeszcze ta ściana korali, która się ciągnie kilkadziesiąt metrów w dół, tak że jesteś na 20-30 metrach i patrzysz w górę i jest woda tak przejrzysta, że wydaje ci się, że jesteś na 5 metrach, bo widzisz doskonale, gdzie jest tafla wody i pod tobą jest nieskończoność niemalże i czujesz się jak w jakimś zaginionym świecie. Tak wyglądałyby morza na świecie, gdyby ludzie nie łowili ryb. Coś niesamowitego, słuchajcie, coś niesamowitego. Już teraz wiem, że muszę to kiedyś powtórzyć. Tę całą Tubatahę. Najfajniej by było z Igną. W Tubataha widzimy podwodny świat, jaki istniałby bez wpływu człowieka. Świat ten znam z opowieści starszych Filipińczyków, którzy wspominają, jak to kiedyś w okolicach ich wiosek widywało się dużo rekinów i innych większych ryb. Ten świat już odszedł nie tylko tutaj, odszedł w skali globalnej. Nie są temu winni filipińscy drobni rybacy, którzy walczą o przeżycie. Największym winowajcą jest przemysłowy połów ryb, ogromne kutry, które wyławiają hurtowo wiele ton ryb naraz, zabijając przy tym stworzenia, których nie zjemy oraz bardzo często niszcząc rafy koralowe. Człowiek wydobywa niemal 10 tysięcy ton ryb na godzinę, w ciągu roku jest to 80-90 milionów ton. To dlatego, aby zobaczyć prawdziwą bioróżnorodność podwodnego świata, jaka miała miejsce na świecie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, trzeba dziś szukać takich miejsc jak Tubataha. Na dzisiaj bardzo wczesna pobudka, bo o 6 mamy być w wodzie, żeby zobaczyć jakieś większe ryby. A tak wygląda wschód słońca. To znaczy jeszcze na niego czekamy. To było najgłębsze nurkowanie w moim życiu i takie zapamiętałem. Zeszliśmy do około 45 metrów, gdzie ku mojemu zdziwieniu widoczność była całkiem niezła. Z opowieści moich znajomych nurków pamiętam, że widoczność około 30 metrów robi się kiepska, bo dociera mało światła. Tutaj nie miało to miejsca. To drugie nurkowanie przed chwilą było już czwartym w sumie w tym samym miejscu, bo wczoraj 2 i dzisiaj 2. No i w sumie niewiele się ciekawego już dzisiaj działo. Zobaczyliśmy 2 hammerhead
shark, czyli po polsku rekin młot prawdopodobnie. No w każdym razie w związku z tym, że już 4 nurkowania, to zmieniliśmy miejsce i tutaj podobno jest najbardziej przejrzysta woda na całym Tuba Taha. Także chodźcie, pokażę wam to z drona. I też pokażę wam, jak się wchodzi na górę. Fajnie to jest w ogóle zrobione, tu można na dachu przebywać. Jest nawet takie zacienione miejsce tutaj i to jest spoko. Zobaczcie, właśnie jestem teraz 500 metrów nad ziemią dronem i ta kropka na czubku, pokażę strzałką, to jest to, gdzie my jesteśmy, czyli statek, a to są terafy, to znaczy część z nich, bo jest tego dużo więcej. Mamy ze sobą drugi niesamowity dzień nurkowy. W sumie w ciągu 2 dni zrobiliśmy 8 nurków, a w ciągu 3 ostatnich dni zrobiliśmy 10 nurków i muszę przyznać, że dzisiaj jestem już trochę wyczerpany, boli mnie głowa delikatnie. To znaczy bolała mnie przed ostatnim nurkowaniem, ale już mnie nie boli. Także nie biorę żadnych tabletek, bo nie wiem czy wiecie, ale nie powinno się nurkować po zażyciu tabletki przeciwbólowej, dlatego że być może są to jakieś symptomy, których się nie powinno wygłuszać. No w każdym razie półmetek za nami. I zostało jeszcze z 9 czy 10 nurków, coś takiego. Nie wiem, czy zdążymy je zrobić, bo 1 dzień opóźnienia mieliśmy. Ale jest to coś cudownego. Już wiem, że będę chciał to raczej powtórzyć, dlatego że jesteśmy tu tylko my. Jesteśmy tu tylko my i bezkres morza z rekinami pod wodą, żółwiami, tysiącami ryb. Coś niesamowitego. No dzień dobry, przedostatni pełny dzień nurkowania. Tak wygląda nasza kajuta. Weźcie pod uwagę, że tutaj praktycznie się tylko śpi, później się przynosi sprzęt i się go rzuca, dlatego jest delikatny bałagan.
Ale miejsce fajne, kurczę, nie spodziewałem się, że klima będzie. No tak wygląda łazienka. Schludnie, jest kibel nawet z papierem, jest nawet umywalka, siemanko, jest też szampon i mydło, także wszystko czego potrzeba to jest. Co jest nie mniej istotne, to to, że na łodzi jest nieograniczona ilość kawy. A ta zwłaszcza rano jest bardzo potrzebna. Słuchajcie, mamy ze sobą już 11 nurkowań i właśnie teraz płyniemy do miejsca. Nocowaliśmy w jednym miejscu na morzu i płyniemy do innego, które nazywa się Shark Airport, czyli rekinie lotnisko lub lotnisko rekinów, można powiedzieć, i podobno ma być tam sporo rekinów właśnie. Wow. Kosmos. Tam daleko na horyzoncie, zaraz wam pokażę, jest Bird Island, czyli można powiedzieć ptasia wyspa, ale tam nie możemy się dostać, bo to jest rezerwat ptaków, także nie będziemy tam na pewno płynąć. So again, good morning to everyone. This is our second dive for today. Our second dive for today we call it Shark Airport. We call it Shark Airport because to some ridges you will be able to see shark sleeping. But now it's a little bit late. Maybe airport only. But the other dive site we're going to allow you. But in this dive site I will not allow you to continue to dive even you are alone. We need to go up. Somebody's got low here. We need to go up. Ależ to wygląda. Trochę chmurki są, ale miejmy nadzieję, że będziemy nurkować w słońcu. Chmury są tam dalej. A tu już widać ryby, które sobie pływają. W sumie to nie pokazałem wam, jak właściwie wygląda takie nurkowanie, więc chodźcie ze mną. Tu na górze mam tylko maskę. Też czasami zostawiam na dole, akurat ją wziąłem. GoPro. Komputer to jest takie coś, co pokazuje po prostu na jakiej jesteś głębokości i mówi ci, kiedy możesz się wynurzyć, żeby uniknąć problemów. Jeżeli byś to zrobił za szybko i na przykład wynurzył się szybko z 50 metrów, no to trup, nie? Chodzi o cząsteczki azotu, które są we krwi. Tworzą się tam bąbelki i można umrzeć. Komputer mam już zarzucony na rękę, on się włącza automatycznie w momencie, gdy się zanurzysz pod wodę. Tym razem biorę drybaga, dlatego że później na łódce chcę nagrywać i jak zanurkuję, to zostawię w nim zabezpieczoną kamerę, żeby się nie zmoczyła. No i bierzemy maseczkę i GoPro i idziemy. Schodzi na dół. I tu już się szykują nurkowie. To jest moja butla, moje BCD, czyli taka kamizelka z mechanizmem, który pozwala oddychać pod wodą. To jest pas, bo musisz mieć wagę, żebyś mógł się zanurzyć, to jest obliczone specjalnie dla ciebie. I buty. Płetwy są już na łodzi. Dobra, biorę się za szykowanie tego sprzętu. Co ciekawe, ja i jeden drugi doświadczony nurek. Ja tu mam najmniejszy staż w sumie ze wszystkich. Zostaliśmy wybrani jako ci, którzy sami sobie wnoszą swoje BCD. Czuję się zaszczycony. Sprawdziłem, że jest powietrze, mam maskę, nie trzyma się jej na głowie, bo fale mogą już ciągnąć. Tak więc jak widzicie, już jestem ubrany, mam na sobie z tyłu butlę, mam pas. Wait. To, co się wydarzyło przed chwilą, to prawdopodobnie O-ring, taki mała uszczelka zaworu do wymiany. Zdarzają się takie fuck-upy. Zdarza się, że ktoś zapomni na przykład tego ciężaru właśnie i nie może zanurkować pod wodę. Zdarza się, że ktoś nie ma maski też i sobie przypomni, później już daleko wypłynie, niestety nie może wtedy nurkować. Także trzeba sprawdzać zawsze dokładnie, czy masz cały sprzęt. Okej, myślę, że będę wchodził na łódź. Spójrzcie, jak przejrzysta jest ta woda, to jest po prostu kosmos. Tak się wchodzi do łodzi. This isn't a hobby, this is a serious... So are we having fun? Can you make it? Not sure. They force us to do it. See you! See you in Puerto! Dobra, pozostało tylko zarzucić płetwy, więc już więcej nie nagrywam, muszę się przygotować do nurkowania. Dozo za chwilę pod wodą. No i zapomniałem płetew. See you, I'm drifting away!
Thank you. Tak to wygląda po nurkowaniu, maski, komputery odwieszone tutaj ubrania, a tutaj wszystkie BCD, czyli te takie kamizelki, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa, z butlami. I te butle panowie, którzy tu pracują, muszą wyciągnąć i nabić tlenem, co zajmuje trochę czasu i wysiłku. Oni bardzo ciężko tu pracują. Choć trzeba przyznać, że nie jest to nieciekawa praca, no praca marzeń można powiedzieć. Tutaj natomiast ciekawostka, zaraz wam pokażę, wczoraj nam mówił o tym kapitan. To jest urządzenie do połowu i to, że to tutaj jest, świadczy o tym, że odbywa się tu nielegalny połów ryb. Ale spalony i troszeczkę zmęczony. To urządzenie, które przed chwilą widzieliście, nie do końca rozumiem jak ono działa. Oni mi tłumaczyli, ale w skrócie jest tak, że ta nylonowa linka, którą widzieliście, jest rozmieszczona na 500 do 1000 nawet metrów i od niej odchodzą inne linki, które mają jakieś haki, prawdopodobnie jest tam przynęta. No w każdym razie służy to do łapania głównie większych ryb, a nawet niedużych rekinów. I jest to, okazuje się, legalne, natomiast nie jest to legalne tutaj na obszarze chronionym, a zostało przez nich tutaj znalezione. I teraz pytanie brzmi: czy rangersom, którzy mają tutaj bazę, nie udaje się pilnować tego miejsca należycie i dlatego to przechodzi? Czy też przymykają na to z jakiegoś powodu oko? Natomiast i tak największą plagą Morza Sulu i ogólnie Filipin nie są drobni, mali rybacy, tylko wielkie rybackie kutry z Chin, które przypływają tutaj i wyglądają jak okręty wojenne. Mają nawet karabiny maszynowe na wieżyczkach i tak dalej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to są ogromne pieniądze i po prostu oni inwestują w ochronę tych statków. Prawdopodobnie jest tak, że odbywa się tutaj jakaś korupcja, opłacają kogoś wysoko, na wysokim stołku w Manili i dzięki temu mają zielone światło na to, żeby robić połowy tutaj na terenie Filipin. No i już od tego, czy lokalne władze mają jaja, czy nie, zależy, czy taki statek będzie mógł łowić, czy nie. Kurczę, no Chińczycy z ich podejściem do natury, do Matki Ziemi, z tym brakiem szacunku dla tego, czym zostaliśmy obdarowani, mnie rozwalają. Tak jak nie mam się za rasistę i tutaj też nie jestem rasistą, no to jednak Chińczycy trudno jest ich lubić. No niewiele tam jest empatii i miłości dla innych żywych istot. Na przykład ten wielki rekin wielorybi, którego widzieliście podczas trzeciego nurkowania i czwartego. Chińczycy łapią te rekiny wielorybie, odcinają im płetwy i takiego rekina żywego bez płetwy wrzucają do morza. Skazanego na śmierć oczywiście, w cierpieniu. Dlaczego to robią? Dlatego, że wierzą w to, że płetwy rekina dają mężczyźnie potencjał. W Chinach chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej kasy i jak największy wzwód. Ciemnota, po prostu ciemnota. I smutne jest to, że jest to tak potężny kraj z taką siłą rażenia dookoła tutaj. Taka ciekawostka jeszcze, tutaj na północ od Filipin są tak zwane Spratly Islands. Część jest filipińska, tam Malezja zgłasza jeszcze pretensje, Chiny oczywiście, Hiszpania nawet podobno się odezwała, no kraje wymienię w napisach na dole. Tak więc jest tak podobno, że różne państwa zawiązały koalicję i przeciwstawiają się Chińczykom, którzy robią tam właśnie sztuczne wyspy i tak dalej. Nie chcę tutaj brzmieć, że Chińczycy to największe zło, jakie może być, ale mam wrażenie, że w ich kulturze najważniejsze są merkantylne aspekty, zyski, a niewiele tam jest empatii i jakiegoś takiego współczucia dla słabszych. Ogólnie Azja jest muśnięta takim brakiem empatii jednak, nie tylko Chiny, ale Chiny to chyba najbardziej azjatycki kraj, jaki sobie można wyobrazić. I chyba nie bez powodu u nich jest to najbardziej nasilone. Miejmy nadzieję, że być może dzięki temu, że jest tam coraz więcej klasy średniej, Chiny i Chińczycy się zmienią. Może będzie lepiej niż jest. Żeby troszeczkę też myśleli o planecie, naturze, a nie tylko o tym, żeby mieć więcej pieniędzy i większy wzwód. Jest trochę wiecznie i zastanawiam się, czy to dobry pomysł, żeby teraz polecieć dronem, ale chyba spróbuję. Może do tej wyspy dolecę. Zobaczymy.
To nieprawda, że chodzi o potencję. Zupa z płetw rekina to rarytas znany jeszcze ze starych cesarskich Chin. Danie to zostało niestety spopularyzowane po rozkwicie gospodarki tego kraju i wyłonieniu się zamożnej klasy, która ma skłonność do ostentacyjnych przejawów statusu społecznego. Kosztowna zupa z płetwy rekina stała się popularnym daniem na weselach i bankietach. Ceną jest życie około 73 milionów rekinów rocznie. Tyle ginie na potrzeby zupy. Całkowity połów rekinów ocenia się na 100 milionów sztuk. Przy czym są to głównie mniejsze rekiny, a nie rekiny wielorybie, choć i te bywa, że giną w tym celu. Przed nami rozwiązanie zagadki z pierwszej części filmu Bird Island, czyli Ptasia Wyspa. Z bliska widać konstrukcje stworzone przez człowieka na użytek ptaków. To tutaj gromadzi się woda z deszczu, którą ptaki piją. Ciekaw jestem, jak wygląda ich populacja w prawdziwej porze suchej, czyli gdy nie pada przez 1-2 miesiące. Takiej pory suchej w tym roku nie uświadczyliśmy. To był bardzo dziwny rok. Jesteśmy tutaj i kolejne nurkowanie miało być washing machine, czyli w miejscu, które się znajduje tam na końcu, ale będzie to zależało, czy tam pójdziemy od tego, jakie będą prądy, bo jeżeli będą za mocne prądy, to washing machine, tak jak washing machine po prostu potrafi wciągnąć i wywalić daleko od siebie nas wszystkich później. A tam już jest dalej otwarte morze, także moglibyśmy się zgubić. A tam daleko Bird Island. A propos ptaków, latają też tutaj. Niestety w związku z tym, że fale są za duże, szefostwo uznało, że opuszczamy ten dive site i płyniemy do innego. Nie poznamy więc tym razem washing machine, ale może następnym razem się uda. Tutaj wszystkie miejsca do nurkowania są fajne, więc w sumie na pewno nie będzie nudno. No siema, jesteśmy po obiedzie. Porządny obiad, naprawdę dobrze tutaj gotują. I relaksujemy się, pijemy sobie piwko. Ja mam dla was jedną obserwację i 2 newsy. Obserwacja jest taka, że tutaj w ogóle nie ma żadnych much, ani komarów, ani czegokolwiek. Nie ma tu insektów. Może są jakieś karaluchy, chociaż nie widziałem na łodzi, ale nie ma żadnych latających insektów, bo nic tu nie przyleci. Jesteśmy za daleko od lądu. Co do newsów natomiast, no to pierwszy news jest taki, że dowiedzieliśmy się, że w Puerto Princesa jest twardy lockdown i na przykład wszystko jest zamknięte oprócz sklepów spożywczych. Nie wiem, jak jest z przejeżdżaniem przez Puerto Princesa. Wiem, że mamy dopłynąć na miejsce 2, 4 w nocy, ale w sumie nie wiem, czy się dostanę do domu i tak dalej, to znaczy do tego wynajmowanego tam domu. Ale w sumie to nawet nie wiem, czy tam dopłyniemy, bo dowiedzieliśmy się też, że idą ogromne fale. Anomalia w maju w ogóle, powinno być wszystko płaskie totalnie. Idą 3-metrowe nawet fale na otwartym morzu, więc możliwe, że nie wypłyniemy stąd jutro, tylko zostaniemy 1 dzień dłużej lub więcej. Jutro się wszystkiego dowiemy. Właśnie zgrywam filmy z Tubataha, jak zwykle za dużo nagrałem, no ale dobra. 3 źródła, dron, GoPro pod wodą i aparat. Do zobaczenia jutro. Jest następny dzień rano i ostro buja, ale decyzja jest taka, że będziemy nurkować. Ostro też wieje.
No siema, mamy ze sobą kolejne nurkowanko poranne. Teraz jest mniej więcej koło 10. Nie jesteśmy już sami w raju, niestety. To znaczy nie no, żartuję, że niestety, ale byliśmy jedyną łodzią, ale przypłynęli tutaj milionerzy. Przypłynęła rodzina Ayala, czyli najbogatsza rodzina na Filipinach, do której należy połowa El Nido. Niektórzy są właścicielami m.in. Globe Telecom. Przypłynęli tutaj luksusową łodzią, gdzie nurkowanie, tak jak my mamy tutaj za $1000, kosztuje $6000 od osoby. No i kapitan powiedział, że pokoje tam są tak luksusowe, że jest to prawie jak 5-gwiazdkowy hotel. Zresztą nawet gdy nurkowali, to łodzie, które ich zrzuciły do wody, później szukały ich po bąbelkach, tak żeby nie musieli czekać na to, aż ich odbiorą. My przy ostatnim nurkowaniu mieliśmy tak, że facet, który był na tej łodzi dinghy, czyli na tym takim pontonie, takiej łodzi mniejszej, która nas zawozi do nurkowania, patrzył w drugą stronę, a tymczasem prąd zabierał nas w stronę otwartego morza, więc trochę się zestresowaliśmy, bo nie mógł nas dostrzec. No to u nich nie, u nich jest tak, że łódź płynęła i patrzyła, gdzie są bąbelki, tak żeby od razu być na górze. A tak wygląda ta łódź z daleka, możecie sobie zobaczyć. To już ostatni klip z nurkowania i mimo, że po raz 16 wchodzimy pod wodę, a nurkowań miało być 20, chyba podświadomie przeczuwaliśmy, że to koniec. Tym razem zamiast skupiać się na florze i faunie, cieszyliśmy się samym procesem latania pod wodą. Coś niesamowitego. Doskonałym przypieczętowaniem tego nurkowania była duża grupa tzw. papugo-ryb. Ten gatunek nazywał się Great Bumperhead Fish. Ryby te są dość spore, osiągają do 1,5 metra długości i żywią się rafą koralową. Na koniec tego klipu zostawiam wam dźwięk gryzienia rafy koralowej przez tę rybę. Wow. Buja. Płyniemy do domu. Szefostwo podjęło decyzję, że mimo tego, że pogoda jest beznadziejna, zaryzykujemy i zamiast czekać do jutra do rana, bo lepiej płynąć w ciągu dnia, gdy widać duże fale, niż w nocy, gdy ich nie widać, to uderzymy prosto teraz o 16 w kierunku Puerto Princesa. Mamy 12 godzin drogi, ale podobno ma być w miarę znośna pogoda do północy, czyli pierwsze 7 godzin drogi, a od północy ma być hardkorowo, ma być dużo fali, mamy pochować wszystko. Może nie my na piętrze, ale ci, którzy są na parterze, mają pochować wszystkie przedmioty, bo ma bujać i fale mogą być wysokie. Ta luksusowa jednostka, którą przed chwilą widzieliście, została, bo Manila nie dała im pozwolenia na to, żeby opuścić teren. Po prostu nie mogą wypłynąć, bo nie dostali przepustki, że tak powiem. No ale wiecie, do Manili są 24 godziny drogi, także lepiej przekiblować tutaj i poczekać na polepszenie pogody. My zaryzykujemy. Mam wrażenie, że będzie to ciekawa podróż i jeżeli będzie, to wam ją pokażę. A że ma wiać, to panowie ściągają ten namiocik u góry, bo może go zwiać. No powiem wam, że już po pierwszych kilometrach widzę, że kapitan nie ściemniał i nie przesadzał z tym, że będzie trzęsło. Najgorsze jest to, że w nocy to łóżko strasznie trzęsie się, zresztą zobaczcie teraz. Jak buja łajbą, to ono tak trzeszczy, że mój roommate na dole nie może spać. Chodźcie na dziób, zobaczymy jak to tam wygląda. Na razie jest w sumie jeszcze spokojnie, ale coś czuję, że może trochę bujać bardziej później. Moją fryzurę można by w skrócie nazwać Wenezuela 2018, tylko że trochę mniej włosów. Ale taki sam rozgardiasz na głowie. Nie ma Ignalin i od razu moja fryzura jak za dawnych dobrych lat. Zarówno ci kapitanowie, jak i inni pracownicy tej krypy, to znaczy może kapitanowie nie do końca, dlatego że oni ją prowadzą, więc są odpowiedzialni poniekąd i przed nimi dosyć ciężka noc prawdopodobnie, ale wszyscy pracownicy od razu szczęśliwi i weseli, że wracają. Tak to jest, że jeżeli tutaj pływasz do pracy i jesteś na morzu przez większość czasu, to chętnie wracasz do rodziny. My chętnie byśmy ten trip przedłużyli i ponurkowali jeszcze trochę więcej. No dla nich to jest robota, dla nas są to wakacje, także tak to wygląda. No powiem wam, że nie tyle wieje, bo nie wieje jakoś specjalnie, troszeczkę, co buja. Naprawdę buja. I ciężko jest utrzymać równowagę, dlatego do krawędzi nie idę, ale zachodzik słońca wam pokażę. I żegnam się z wami, bo już więcej nie będę nagrywał.
Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Oglądajcie daily vlogi na kanale Bez Planu Daily. Zapomniałem o tym powiedzieć. Otworzyłem taki kanał, kto jeszcze nie widział, to tam myślę, że średnio 2-3 vlogi tygodniowo się pokazują. Takie bardziej z życia, ale oglądającym się podobają i mają dużo wyświetleń, także zapraszam. A zachód słońca wygląda tak. Czyli dosyć średnio w sumie, ale spoko. Zdecydowanie nie powinienem był skreślać tego zachodu słońca przed czasem. Po paru minutach, gdy słońce skryło się za horyzontem, niebo spowiły wszystkie odcienie, od żółtego do czerwonego. To było godne pożegnanie. Podobno w nocy mocno bujało. Tego nie wiem, przespałem całą podróż do Puerto Princesa. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Zapraszam Was też do subskrybowania kanału Bez Planu Daily, gdzie publikuję vlogi bardziej z mojego życia. Od końca marca mniej więcej zacząłem tam publikować i dzisiaj równolegle do tego vloga, który właśnie obejrzeliście, opublikowałem tam odcinek pokazujący, jak montuję takiego vloga. Miałem 10,5 godzin materiału, także jest to dosyć ciekawe w sumie, jak z 10,5 godzin robi się godzinę, czy nawet trochę krócej lub dłużej. Na kanale Bez Planu Daily jest już 20 odcinków, które mają w sumie około 2 milionów wyświetleń, także dołączcie do grona subskrybujących ten kanał, bo jest on bardziej na bieżąco i pokazuje, co tam się w moim życiu u mnie w danym momencie dzieje. Są to prostsze vlogi, ale takie, żebyśmy byli bardziej w touchu, że tak powiem po polsku. Poza tym, ważna sprawa, 29 maja o godzinie 18 będzie organizowany event charytatywny, podczas którego zbierane będą środki na wsparcie azylu dla psów prowadzonego przez bohaterów moich filmów, czyli Roba i Jack, którzy mieszkają w Port Barton i tutaj dokarmiają, leczą i również sterylizują psy. Psy i koty, ale raczej głównie psy, no bo wiadomo, psy są mniej niezależne niż koty i raczej sobie nie poradzą bez człowieka, a także przyjmują do swojego azylu najbardziej schorowane i nie mające szans na przeżycie psy, takie jak na przykład Rocky, który był bohaterem mojego odcinka, przyjęty do azylu 28 kwietnia, czyli całkiem niedawno Max, Charlie, który jest tam od ponad 2 miesięcy, Trooper, jeden z pierwszych psów, któremu pomagali Rob i Jack już w 2015 roku, kiedy tu przyjechali po raz pierwszy, czy też bardzo podobny do naszego Corazona Snow. I wiele innych psów. Rob i Jack to naprawdę niesamowici ludzie, poświęcają sporo swojego wolnego czasu i pieniędzy na to, żeby tym zwierzętom, które w czasie pandemii mają naprawdę bardzo ciężką sytuację, pomóc. I co prawda czasu mają teraz całkiem sporo, bo prowadzili wcześniej restaurację, to z pieniędzmi już jest różnie. Wiadomo, nie mają teraz dochodu. Teraz wjeżdża materiał promocyjny, który nagrałem kilka tygodni temu i opowiada o tym evencie. Cześć, nazywam się Bartek Czukiewski, jestem autorem kanału podróżniczego Bez Planu w serwisie YouTube i chciałem Wam opowiedzieć krótką historię tego, jak Polacy potrafią i chcą pomagać. Ci z Was, którzy śledzą moje perypetie, wiedzą, że od ponad roku siedzę na Filipinach i delikatnie zaangażowałem się w pomoc zwierzętom. Głównie psom, które kiedyś były dokarmiane przez turystów, a teraz, gdy od ponad roku turystów nie ma, są w bardzo trudnej sytuacji. Mieszkając w Port Barton na Filipinach, poznałem wspaniałych ludzi, którzy niesamowicie pomagają zwierzętom i zrobiłem o nich w sumie aż 2 vlogi. Linki do tych vlogów zobaczycie w opisie tego filmu. Ale tak skrótowo, bardzo szybko, teraz kilka urywków z tych odcinków. Does he have a name? Chance. He walked onto our property. He went right around the property and just walked under our house. Horrific. We'd never really seen a dog like this. It looks like he has hair, but this is actually scab on his back. So he was pretty much completely hairless apart from on his face. Well, this is him 1 month later. 1 month only. Jeśli chodzi o plany bez planu, no bo pewnie część z Was interesuje, co planuję zrobić. ¿Qué es eso? No. Chodź ty w mordę. Honestly, just looking at him and based on our experience, he maybe has about 3 days left in him, if that. You got him at the perfect time, mate. Hey, here we are, and we're February 26th. Some crazy guy hanging out with Badang there. Hi, Rocky. Hi, handsome. Znam Roba i Jack dosyć dobrze i wiem, że gdy wcześniej prowadzili swoją restaurację, to pomagali zwierzętom na tyle, na ile mogli i przeznaczali część swoich zarobków dla zwierząt. Teraz od ponad roku ta restauracja już nie działa, więc trudniej jest im, tak jak do tej pory, przeznaczać zyski na zwierzęta. I tutaj wkraczają do akcji moi widzowie. 2 widzów odezwało się do mnie i powiedzieli, że chcą pomóc. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taka gra na komputery, nazywa się Euro Truck Simulator 2 i ta gra to nic innego jak symulator pojazdów ciężarowych. Gra ta oryginalnie była stworzona w wersji
single player, ale Polacy stworzyli rozszerzenie do niej, co pozwala ponad 4 milionom graczy na świecie jeździć wspólnie w wirtualnym świecie swoimi ciężarówkami. Społeczność ta zakłada swoje wirtualne spedycje, które zatrudniają pracowników, wszystko w świecie wirtualnym, którzy jeżdżą razem i organizują konwoje międzyfirmowe. Moi widzowie, członkowie ekipy Szachmat, wpadli na to, żeby zorganizować charytatywny konwój wśród polskiej społeczności Trackers MP i w ten sposób wspomóc szlachetną pracę Roba i Jack. Cały ten event będzie transmitowany na kanale Verpet na platformie Twitch, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak taki event wygląda, wspomóc go finansowo poprzez zrzutkę lub donate, czy też wziąć udział w akcji charytatywnej, bo takie też będą zorganizowane. Ja też tam będę i będę mógł opowiedzieć trochę, jak wygląda sytuacja tu na miejscu na Filipinach. Będzie sporo oglądania, sporo gadania, myślę, że warto wpaść. Zapamiętajcie tę datę, 29 maja, godzina 18, kanał Verpet, platforma Twitch, a teraz wjeżdża tablica z patronami eventu. Akcje wspierają Szachmat, Predika, Devisio, Suprateam.pl, 40 ton net, Sztos Szwalnia, Wujek Bochun oraz Bez Planu. To tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Kolejny materiał na kanale głównym Bez Planu będzie prawdopodobnie po angielsku, dlatego nie zdziwcie się. Zarówno ja będę tam mówił po angielsku, jak i voiceovery będą po angielsku, dlatego że jest on robiony we współpracy z organizacją pozarządową, która pomaga tutaj żółwiom. No i jest to anglojęzyczna organizacja. Ten vlog będzie prawdopodobnie za tydzień, 2 lub 3, w sumie nie wiem, jak się wyrobię, a jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco i oglądać, co u mnie słychać, to zapraszam jeszcze raz do Bez Planu Daily. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Cześć! I was waiting in the undertow, set adrift with fair away like boats.